Urodziłem się w Paryżu w 1944 roku. Urodziłem się w Paryżu w 1944 roku, bo moi rodzice wyemigrowali z Polski jeszcze przed wojną. No i dzięki temu się urodziłem. Bo gdyby zostali w Polsce, to bym się nie urodził. To jest oczywiste. Otóż moi rodzice wyemigrowali z Polski, dlatego że przed wojną byli sympatykami Polskiej Partii Komunistycznej. I mój ojciec zamierzał dołączyć się do międzynarodowych brygad walczących w Hiszpanii. Został we Francji internowany i później jakoś moja mama do niego dołączyła. I w ten sposób zamieszkali w Paryżu i tam przeżyli okupację. Tam urodziła się moja starsza siostra w 1943 roku i tam ja przyszedłem na świat w 1944 w grudniu. Także tak to się zaczyna. Później, po wojnie, mój ojciec, który dalej wierzył w te piękne hasła równości, braterstwa i międzynarodowej solidarności, wrócił do Polski, żeby uczestniczyć w budowaniu, prawda, nowego państwa. Moja mama trochę się wahała, bo bardziej jak gdyby czuła, że to nie jest fajne. Miała wątpliwości bardzo poważne co do polityki Stalina. Wśród znajomych jej przedwojennych byli również ci, których Stalin zamordował przed wojną. Członkowie Partii Komunistycznej, jak wiemy, cała wierchuszka Polskiej Partii Komunistycznej, która pojechała do Moskwy w 1936 czy 1937 roku, została zamordowana. No ale jednak przyjechała razem z dziećmi. Jeszcze młodsza siostra się urodziła w 1950 roku, właśnie przed samym ich powrotem do Polski. Mój ojciec został dziennikarzem, pracował w PAP-ie, później robił biuletyn specjalny tak zwany dla PAP-u. No i jeszcze, że tak powiem, 1954 rok i tak dalej przejrzał, no i oczywiście był zwolennikiem zmian, że tak powiem, rewizjonistą się stał i tak dalej, wiązał jakieś nadzieje z Gomułką, no a później to już właśnie była ciągła jak gdyby taka opozycja w stosunku do władz. No i cóż, no i tak sobie tutaj mieszkaliśmy na Mokotowie. Ukończyłem szkołę średnią, poszedłem na studia inżynierskie na Politechnice. No i akurat w roku 1968 kończyłem te studia. Ponieważ znałem poprzez niejakiego Andrzeja Duracza, syna Jerzego Duracza, który brał udział, tam był członkiem aktywnym Gwardii Ludowej w czasie wojny, brał udział w ataku na tam jakąś tam kawiarnię hitlerowską i tak dalej itp. No nieważne, w każdym razie tata był taki znany, prawda, heroj z czasów okupacji. Był znajomym moich rodziców, a ja stałem się znajomym jego syna. Zaprzyjaźniliśmy się, a on z kolei znał Adama Michnika i to środowisko, że tak powiem, tych, co szukali sprzeczności. A ponieważ ja byłem jedyny z tego środowiska, że tak powiem, który był na Politechnice, więc poproszono mnie, abym ja tam roznosił ulotki i tak dalej, bla, bla, bla. No i tak brałem w tym udział, ale tak jak mówię, na zasadzie po prostu czysto koleżeńsko-towarzyskiej w gruncie rzeczy.
co dokładnie pan robił? Mówi pan... Na tej Politechnice, no właśnie roznosiłem ulotki, rozdawałem i tak dalej. W pewnym momencie któregoś dnia jakieś ZMP-sowcy, czy jak oni się tam nazywali, złapali mnie, wyrwali mi te ulotki, była trochę szarpanina, no i tak dalej. No ale nic takiego, no po prostu, nic wielkiego się tam nie działo. Któregoś dnia, kiedy byłem, ja już to zresztą opowiadałem tu i ówdzie, więc kiedy byłem któregoś dnia w Empiku, tam na rogu Nowego Świata i Jerozolimskich, wtedy tam był ten jedyny chyba Empik w Warszawie. I to było takie miejsce dziwne, bo to jest miejsce, w którym zbierała się zarówno jak gdyby tacy, którzy brali udział w tej konspiracji, że tak powiem, no, to jest za mocne słowo oczywiście, ale z drugiej strony tam również zasiadali przedstawiciele władz, także to było takie dziwne mieszanie. No i tam siedząc tam w tej kawiarni czytałem artykuł niejakiego Gontarza o tym, kto tam brał udział w tych zamieszkach, ta chuliganeria, no i między innymi przeczytałem moje nazwisko. Także trochę się przestraszyłem w Sztandarze Młodych. No i w związku z tym zszedłem na dół do ubikacji, żeby wyciągnąć te ulotki, które miałem przy sobie i spuścić wodę. Za dużo ulotek było, woda się słabo spuszczała, więc po prostu uciekłem. Wróciłem do domu, później okazało się, że była w domu rewizja. Ci, którzy rewidowali mieszkanie, znaleźli jakieś ulotki ojca, bo ojciec lubi przechowywać papiery, jeszcze z 1936 roku. Podejrzewali, że to były ulotki, w których ja tu brałem udział. Ojciec musiał ich wyprowadzić, że tak powiem, z błędu, że to nie są ulotki mojego syna, tylko to są moje, sprzed wielu lat, prawda, i tak dalej. No ale ja wróciłem do domu, to ich już nie było. Moi rodzice zasugerowali, żebym jak najszybciej wyjechał z Warszawy na jakiś czas, zanim się atmosfera ostudzi. No i rzeczywiście koledzy z Politechniki bardzo mi pomogli. Jeden z nich, niejaki Zbyszek Jaświłko, i tam jeszcze z paroma kolegami pojechaliśmy do niego, tam gdzieś tam na Pomorze. I tam u niego spędziłem radosny tydzień. I rzeczywiście, tak jak przewidywali moi rodzice, ta atmosfera trochę ostygła. Wróciłem do Warszawy, nikt mnie nie aresztował. Ale jak się dowiedziałem, zostałem wyrzucony ze studiów. Zostałem wyrzucony ze studiów z tym, że znowu profesorowie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, między innymi profesor Latek, zadbali o to, żebym został wyrzucony ze studiów po uzyskaniu dyplomu inżyniera magistra. No to... Więc tak właśnie się zachowywało ciało profesorskie na Politechnice Warszawskiej. Więc zostałem wyrzucony ze studiów, ale skoro już miałem tytuł magistra inżyniera, to zgodnie tam z ówczesnymi zasadami musiałem odbyć 2 lata, że tak powiem, stażu w wyznaczonym zakładzie. I ten zakład dla mnie wyznaczony to była Łódź, Elta w Łodzi, produkująca transformatory wysokiego napięcia. Czyli to jest jesień 68, tak? No i to już jest 68 rok, kończę studia pod koniec 68 roku. Już rzecz się dzieje, już znajomi wyjeżdżają, już jest rozmowa, czy wyjeżdżam, no ale nie, jednak jadę do Łodzi, jednak będę tutaj kontynuował, że tak powiem,
ten dylemat, czy wyjeżdżać, czy nie, to wiele osób, że tak powiem, nie podejmowało tej decyzji od razu, natychmiast wyjeżdżać, tylko były wahania. Jeśli chodzi o młodych ludzi, to moim zdaniem było bardziej przygodowo traktowane. W gruncie rzeczy w owych czasach wyjechać za granicę to było wielkie ha-hu. Dostać paszport, Pałac Mostowskich, miesiące czekania i tak dalej itp. A tu nagle wszystko ci dają na tacy. Także może trochę przesadzam, ale dla młodych ludzi, dla niektórych może młodych ludzi, takich jak ja, to mogła być przygoda. Natomiast dla rodziców to była tragedia oczywiście. To był inny wymiar. To były lata pracy, to byli znajomi, to było rozwalenie życia totalnie. Także inna perspektywa. Niektórzy wyjeżdżali, inni zostawali. Na przykład w mojej rodzinie moja mama w końcu wyjechała do Danii. Po tym, kiedy moja młodsza siostra wyjechała do Szwecji, ale mój ojciec postanowił zostać. I został. Nie wyjechał z Polski. No więc ja pojechałem do pracy, do Łodzi. No i tam tak sobie. Któregoś dnia wzywany jestem przez sekretarza podstawowej organizacji partyjnej, ELTA Łódź, który mi zaczyna tłumaczyć, albo raczej wyraża zdziwienie, że ja tutaj jestem. Przecież ja jestem pochodzenia żydowskiego, przecież, bo on już wie, to po co ja w ogóle tutaj siedzę w tej Polsce? Powinienem wyjechać, no, do Izraela. Tam moje miejsce. To mi dało do myślenia. No i nie wiem, jak długo po tym, bo przyjeżdżałem oczywiście na weekendy do Warszawy, zdecydowałem, że jednak wyjadę. Były rozmowy z kolegami i tak dalej, zdecydowałem, że wyjadę. No jeszcze jest pytanie, dokąd wyjechać, bo masz rozmaite opcje. Możesz pojechać do Izraela, możesz pojechać do Szwecji, Danii, albo do innych krajów. Ale u mnie wybór był dość prosty, dlatego że miałem w Australii siostrę mojej mamy. Siostra mojej mamy, no to oczywiście też jest historia żydowska, bo siostra mojej mamy, w odróżnieniu od mojej mamy, została w Warszawie. Ale ponieważ przed wojną angażowała się sportowo, była w zespole piłki ręcznej, czy tej siatkówki, czy dokładnie nawet nie wiem. W każdym razie była taka zaangażowana, o ile moja mama była zaangażowana politycznie, to jej siostra, moja ciocia, była zaangażowana sportowo i miała koleżanki, również Polki. I udało jej się uciec z getta, bo już była w getcie. Uciec z getta i przestała być nomą, stała się jadzią i jako jadzia przeżyła okupację. Na fałszywych, wyrobionych papierach, chroniona przez swoje przedwojenne koleżanki. Ale po powstaniu warszawskim to już wiem od niej, z tego co mi opowiadała w Australii, bo do czasu, kiedy ja tam wyjechałem, to ja jej nigdy nie znałem, nie poznałem. Więc po powstaniu warszawskim oni wszyscy zostali wygnani do Pruszkowa i tam ona pamięta, jak siedziała przy takim wspólnym, że tak powiem, w cudzysłowiu, biesiadnym stole i słyszała nieraz ten tekst, że prawda, straszne rzeczy Hitler zrobił,
ale przynajmniej jedną dobrą rzecz zrobił. Oczyścił Polskę od Żydów. No, nasycona tego typu tekstami, moja ciocia od razu po wojnie, jak najszybciej out z Polski. Jak wiemy, rząd polski nawet wspierał, że tak powiem, wyjazdy Żydów. Jak wiemy, przyjazd Żyda po wojnie na swoje groziło śmiercią, bo tam już mieszkali sąsiedzi na jego własności. Także najlepiej było wyjeżdżać. No i tak też uczyniła moja ciocia, pojechała do Szwecji, a stamtąd jak najdalej, czyli właśnie do Australii. Tam spotkała swojego męża przyszłego. Jej mąż przed wojną prowadził biznes statki na Wiśle do Młocin. Taki biznes prowadził ze swoją rodziną. Kapela i te rzeczy, radośnie. No ale kiedy wybuchła wojna, jakoś udało mu się przez Rosję uciec do Szanghaju. A jak wiemy, Japonia, jakkolwiek była sojusznikiem Hitlera, Żydów nie goniła. I tutaj między Hitlerem a Japonią były jakieś drobne nieporozumienia. Ale Japończycy jakoś nie do końca kumali hitlerowską politykę rasistowską. I w Szanghaju była dość duża grupa, jak wiemy, prawda? Dość duża grupa Żydów, ogólnie ze wschodniej Europy. Dużo było z Polski, ale nie tylko, z Rumunii, z Węgier. Jakoś ci wszyscy, którym udało się jakoś przez Rosję przedrzeć tam daleko na wschód, przeżyli wojnę w Szanghaju. No i oczywiście po wojnie jak najszybciej pojechali do tego wymarzonego kraju Australii. I tam właśnie moja ciocia i jej małżonek się poznali, poślubili i tam ich poznałem, kiedy właśnie w roku 1969 przyjechałem do miasta Melbourne. A jak się ciocia nazywała? Ciocia miała na imię Nomi albo Jadzia. Z domu na nazwisko? Z domu ja nawet dokładnie nie pamiętam, jak ona miała. O, proszę bardzo. W ogóle temat Holokaustu, temat wojny, to co powiedziałem, prawda, o tym, że ona uciekła z getta, to ja to jak gdyby w wielkich strzępach dowiedziałem się od mojej cioci. Bo to był temat tabu. I to był temat tabu w mojej rodzinie. O tym się nie mówiło i w Australii też zasadniczo o tym się nie mówiło. Dlaczego o tym się nie mówiło? Długo by można snuć na ten temat. Podobno, ja do końca nawet nie wiem, bo to bo tam jeszcze miałem inną rodzinę, która przeżyła wojnę, bo pojechała na wschód. Na przykład brat mojego ojca dołączył do armii Berlinga i nawet został pułkownikiem, bo też był przedwojennym sympatykiem komunizmu, więc tam szybko awansował i tak dalej. Zdzisław Bibrowski po wojnie był tam w tej komisji repatriacyjnej w Berlinie i tak dalej itp. Jego siostra z kolei też była z domu Bibrowska, bo mieszkała w Łodzi, także ona była jak gdyby taką odległą kuzynką swojego przyszłego męża, właśnie tego Zdzisława Bibrowskiego, brata mojego ojca. No to oni byli jak gdyby częścią naszej rodziny w czasie, prawda, w latach 60. Trzymaliśmy się bardzo blisko, obiady niedzielne i tak dalej, to raz tu, raz u nich, raz u nas i tak dalej. Więc od niej się dowiedziałem, ale to już bardzo o wiele później, to od niej się dowiedziałem o tym, kiedy już wróciłem do Polski.
kiedy ona już była staruszką, 90-letnią, o tym, że miała siostrę bliźniaczkę, która razem z nią była w Lwowie i później razem jak gdyby tam po rosyjskiej stronie. Ale ponieważ ona miała swojego męża w Polsce i dziecko zostało w Polsce, więc ona pojechała do nich, żeby ich ściągnąć. No więc jak pojechała, tak już nie wróciła. Siostra bliźniaczka mojej cioci, o czym dowiaduję się na 2 lata przed śmiercią mojej cioci. I na tej zasadzie dowiadywałem się jeszcze paru jakichś tam tego. Na przykład nie wiem, do jakiego stopnia było prawdą, że moja właśnie ciocia Nina była poślubiona jeszcze przed wojną i jej mąż został w getcie. Nie wiem. Trochę żałuję, że kiedy byłem w Melbourne, to tak nie, bo tam było całe to środowisko, spotykali się, grali w karty i tak dalej, co sobota, niedziela. To nie było jakoś religijne środowisko żydowskie, chociaż niektórzy tam chodzili do synagogi, ale zachowywali te swoje jak gdyby trochę zwyczaje, te święta i tak dalej i ciągle byli razem. Mogłem oczywiście próbować, jak gdyby dopytywać się i tak dalej, no ale nie brałem w tym udziału za bardzo i tak dalej. Sam poszedłem w innym kierunku. Przez jakiś czas byłem jak gdyby hipizm, trawka i tak dalej. Pojechałem, odleciałem. Tak było w Australii i odleciałem dość mocno na parę lat. A może Pan opowiedzieć, no bo Pan mówi o tym, że Pana ojciec zostaje w Polsce, siostra wyjeżdża, matka wyjeżdża. Jak to w ogóle było? Byście o tym rozmawiali? No to znaczy te wyjazdy mojej mamy z Polski nastąpił po moim wyjeździe. Ale po moim wyjeździe również wyjechała młodsza siostra, bo było nas 3. 2 siostry, starsza, ja i młodsza siostra. Więc starsza siostra, która studiowała arabistykę i romanistykę, no ona znała bardzo dobrze język francuski, bo to znaczy to był pierwszy język mojego życia też. Ale ja miałem 6 lat, kiedy wróciłem do Polski, a ona już miała 8. No i jak gdyby zachowała, kultywowała znajomość francuskiego, także bardzo dobrze. To był jej pierwszy język, że tak powiem. Mojej starszej siostry. No i później studiowała romanistykę. Zresztą jeszcze w szkole średniej była w szkole żmichowskiej, gdzie jak gdyby język francuski był językiem wykładanym. Także tak to było z moją starszą siostrą i ona wjechała do Francji jeszcze na kilka lat przed wydarzeniami marcowymi. Zupełnie nie miało to nic z tym wspólnego. To miało wspólnego z jej studiami. Tam na Sorbonie kontynuowała swoje studia i stamtąd pojechała odwiedzić ciocię do Australii, no ale tam dostała pracę na Monash University, właśnie na Wydziale Romanistyki i tak dalej, bla, bla, bla i tam już została. Więc jak ja jechałem do Australii, to nie tylko jechałem do mojej cioci, która tam mieszkała od czasów powojennych, ale także do mojej starszej siostry. Natomiast moja mama pojechała do Szwecji, żeby tam być z młodszą siostrą, z nadzieją, że w końcu ta cała rodzina zbierze się do kupy. Być może w Australii, najprawdopodobniej w Australii. No tak sobie prawdopodobnie mama taką miała nadzieję. Później była parokrotnie w Australii. No ale tak jak mówię, ja odleciałem zupełnie w inne strony. Młodsza siostra
Później tam zakorzeniła się w Szwecji. No i tak już zostało. I tak już zostało i to była jedna z przyczyn, dla której ja wróciłem do Polski w 1989 roku, to znaczy jak tylko mogłem, gdy tylko mogłem, bo był taki okres wcześniej, kiedy rzeczywiście byłem w Polsce przez, nie wiem, miesiąc, ja nawet dokładnie nie pamiętam, takie mgliste wspomnienie, bo wtedy podróżowałem trochę przez Azję, po świecie, tak się wałęsałem i przyjechałem do Polski, to był 1982 rok. To był jeszcze czas że tak powiem, solidarnościowy i jak gdyby był taki okres, kiedy zresztą ja na australijskim paszporcie przyjechałem do Polski odwiedzić właśnie mojego ojca, później pojechałem do Danii, odwiedzić moją mamę. To był taki moment, ale później wróciłem do Australii. Zresztą jeszcze przez parę lat mieszkałem w Izraelu, próbując się tam zakorzenić, bo tak naprawdę nigdy się dobrze w tej Australii nie zakorzeniłem. No ale w Izraelu też się nie zakorzeniłem. Dlaczego? Oj, można by o tym. No więc ja tam mieszkałem w kibucu, a byłem taki trochę zawzięty idealista, jak to bywa z tymi, którzy byli posthippizm, choroba posthippizmu, nie wiem jak to nazwać. I nie wiem, w Izraelu nie podobało mi się to, że w tym kibucu zatrudniano Arabów, że ich tak nie najlepiej traktowano. Trochę nie podobała mi się polityka państwa Izrael. Już wtedy. To już było po tej wojnie, kiedy Izrael zajął terytoria. Ale tak naprawdę jakie są powody pana wyjazdu z Polski? Czy pan po prostu też mówi pan o tym? Tak naprawdę, ja już tam jak gdyby sugerowałem, tak naprawdę powody mojego wyjazdu z Polski, no jak gdyby ten moment tego spotkania z sekretarzem POP-u w Elcie, to jak gdyby był drobny przyczynek, ale tak naprawdę to była przygoda, to była chęć zwiedzenia świata i tak dalej. Dopiero kiedy byłem w Australii, po pewnym czasie zacząłem odczuwać tą, nie wiem, chorobę latarnika czy tak dalej. Ale po drodze był okres i to był chyba najradośniejszy okres mojego życia. To było te kilka miesięcy w Rzymie, kiedy byłem razem z ludźmi w moim wieku, z tą młodzieżą, która też właśnie wyjechała na zasadzie, prawda, na dokumenty podróży przez, prawda, dworzec w Wiedniu, gdzie to na peronie stało dwóch panów w odległości 30 metrów od siebie i jeden krzyczał: do Izraela, do Izraela! Reprezentował Sochnut, prawda, a drugi reprezentujący organizację HS krzyczał: wszędzie indziej, wszędzie indziej! No więc o wiele większa była ta grupa wszędzie indziej. No i ja właśnie dołączyłem do wszędzie indziej i jako wszędzie indziej zamieszkaliśmy w Rzymie na ulicy Alamanno Morelli. Piękna dzielnica zresztą, bo znajomi rodziców jednej z osób właśnie posiadali tam hotelik. I oni nas wszystkich ugościli. I tam mieszkaliśmy do czasu, kiedy przyszedł okres letni i zostaliśmy poproszeni o to, żebyśmy się jednak wyprowadzili, a w międzyczasie już szereg osób wyemigrowało, większość do Stanów Zjednoczonych emigrowała. No ale póki tam byliśmy, to autostopem jeździliśmy po tych wspaniałym kraju, po tych Włoszech. I jednej rzeczy, której bardzo żałuję, którą bym chęcią wam sprezentował, ale która gdzieś mi zaginęła po drodze, to była flaga na dużym patyku
koleżanka, jedna z tych koleżanek z tej właśnie grupy mieszkającej na Alamanno Morelli, uszyła polską flagę, a na środku polskiej flagi gwiazda Dawida. I z tą polską flagą, z gwiazdą Dawida, machaliśmy na samochody, żeby się zatrzymywały. I się zatrzymywały i często kierowcy zaciekawieni dopytywali, bo jednak gwiazda Dawida to jest znak dający się zauważyć nawet we Włoszech. I ta flaga polska, co to było? Więc był przyczynek do opowieści i tak dalej, i tak dalej. Zwiedzaliśmy Włochy od góry do dołu. Od Sycylii, którą zwiedziliśmy całą, aż tam na północ do gór. Wspólnie jeździliśmy po Włoszech. Później wracaliśmy do Rzymu, tam żeśmy spędzali trochę czasu i znowu na wycieczkę, ale przez ten cały czas towarzystwo się powoli wykruszało. Bo ten do Ameryki, jakiś ktoś do Ameryki Południowej, bo tam miał jakąś rodzinę i tak dalej. No ja byłem ten, który długo czekał na to, żeby w końcu dostać się do Australii. A mogę przerwać tak, żebyśmy trochę to usystematyzowali. Czyli pan wyjeżdża najpierw do Wiednia. Może pan opowiedzieć o samej podróży, o wyjeździe z Warszawy po kolei? Wyjechałem z Warszawy poprzez dworzec gdański, wiadomo. Odprowadzany byłem przez kilku kolegów z Politechniki. Kiedy pan wyjeżdżał? Kiedy dokładnie? Ja dokładnej daty nie pamiętam. A to był 69? 69 rok. To musiały być miesiące ciepłe, to pamiętam. To tyle, ale nawet nie pamiętam dokładnie, w którym to miesiącu wyjechałem. No i tam już w przedziale kolejowym, że tak powiem, ja tych osób, z którymi byłem w przedziale kolejowym, to wcześniej nie znałem. Bo ci, których znałem, z którymi, że tak powiem, chodziłem do Babla na Nowogrodzką, no to przede wszystkim był mój najbliższy przyjaciel Edek Gillert. I to towarzystwo to albo pojechało do Izraela, albo do Skandynawii. Także w Rzymie nie miałem żadnego znajomego z Warszawy. Jakkolwiek tam byli również ludzie z Warszawy. Ale to z nimi tam się bardzo szybko zaprzyjaźniłem i tak dalej, i tak dalej. No była ta komitywa i jak gdyby i właśnie był ten klimat właśnie przygody. Tam nie było żadnych płaczy, szlochań i narzekań, że nas wygnali. Nie tak to pamiętam. Była młodość, było oczekiwanie, że tak powiem, co nam przyszłość przyniesie, co ta Ameryka, co ta Australia i tak dalej, no i tak dalej. W międzyczasie, no i obietnica, że będziemy utrzymywać kontakty i tak dalej. No. Tak to było we Włoszech. I z Włoch pan jedzie do Australii? Tak, z Włoch statkiem Alamanno Morelli, tym samym, na którym był sławny zamach terrorystyczny kilka lat później. Z Neapolu poprzez południową Afrykę, Perth do miasta Melbourne. I długo? Długo ta podróż trwała? Kilka tygodni. Kilka tygodni, Alamanno Morelli. Po drodze jeszcze Cape Town zwiedziliśmy. Ale tam dzień stał tylko. Więc jak przyjechałem do Melbourne, to tam już czekała na mnie Nina, jej małżonek,
i przez głośnik tam anons był, żebym tego i na tej zasadzie się z nimi spotkałem. No i zawieźli mnie do swojego domu i tak dalej, i tak dalej. No i przez jakiś czas u nich mieszkałem, później, tak jak mówię, poszedłem. No właśnie, ale jak pan myśli, dlaczego ten ruch hipisowski pana tak przyciągnął? Dlaczego mnie ten ruch hipisowski przyciągnął? No bo ja wiem, może po części dlatego, że tam nie miałem tego korzenia, a marzyło mi się mieć środowisko, a przecież ten hipizm obiecywał od razu, natychmiast jesteśmy super blisko i kochamy się i tak dalej itp. Poza tym jeszcze tak się złożyło, że tam poznałem parę osób. Jakoś tak na obrzeżach tego środowiska Jadzi, ale także poprzez moją siostrę i środowisko Uniwersytetu Melbourne, bo ona tam miała wielu znajomych, moja starsza siostra, i próbowała mnie tam trochę jak gdyby wkręcić, zapoznać z ludźmi, to poprzez nią poznałem paru właśnie poznałem parę osób, z których właśnie, którzy też byli pochodzenia żydowskiego, ale już mieszkali w Australii, już ich rodzice jeszcze z czasów wojny. Także oni już się urodzili w Australii. Miałem takiego właśnie bliskiego znajomego, Roberta Richtera, który później stał się znanym adwokatem w Australii. Inny znowu to był oj kurczę, Chris Majewski. Chris Majewski, który później został specjalistą, zajmował się aborygenami, mieszkał gdzieś tam w środkowej Australii, a później jeździliśmy razem do Indonezji. On nauczył się języka indonezyjskiego i zajął się sprawami indonezyjskimi i teraz pracuje właśnie w Indonezji dla rządu Australii. W jakimś tam towarzystwie współpracy australijsko-indonezyjskiej. A zaczęło się od tego, że razem jako hippisi niejako jeździliśmy na wyspę Bali. I tam nawet nie zdając sobie sprawy, jakie ryzyko żeśmy na siebie brali. To znaczy? Paliliśmy trawkę. A w Indonezji za palenie trawki można słono zapłacić. Ale ja nie wiem, czy oni to tak bardzo przestrzegali. Być może traktowali to Bali to jako taką oazę, prawda, cudzoziemców i tych turystów i przemysł się kręci, także co my tam im będziemy przeszkadzać. Bo te lata, ten rok, kiedy pan przyjeżdża do Australii, w Australii też jest wtedy taka rewolucja obyczajowa. Mówi się, że... No jest, no po części, no nie przesadzajmy, ale oczywiście, że jest ten ruch, który, prawda, zaczął się w Stanach, a poza tym jest jeszcze jeden bardzo silny motyw polityczny do tego wszystkiego, wojna wietnamska. Australia bierze w tym czynny udział, a wielu ludziom to się bardzo nie podobało, ten udział, te bombardowania, ten napalm i tak dalej, ta przemoc. No w końcu przecież wiemy, jak to się wszystko skończyło, więc po co to wszystko było? To było, bo była obawa, prawda, że komunizm
przeleje się przez Azję, prawda, zajmie Indonezję. Przecież w Indonezji była wojna domowa, kiedy Sukarno został obalony, straszliwe rzezie, tysiące ludzi zamordowanych. No i tak dalej. Także myśmy byli tego trochę świadomi, tak? I braliśmy jak gdyby w tym udział. Nie podobała nam się wojna wietnamska. I tutaj dalej uważam, że stałem po słusznej stronie. Wspomniał Pan o klubie Babel. Jakby Pan opowiedział trochę o takim, o swojej tożsamości tutaj jeszcze. No więc mój kolega Edek Gillert, którego zresztą ojciec tam był działaczem tego klubu. Jaką on tam funkcję pełnił, to nie wiem. Ale to Edek mnie tam wciągnął do tego klubu. No i to było takie miejsce, gdzie myśmy się bawili, był kabaret. Edek był znakomitym, prawda, tym no takim no, dowcipnisiem, klaunem. Potrafił znakomicie odgrywać rozmaite zabawne role i tak dalej, i tak dalej. I on mnie wciągnął do tego kabaretu. Razem parokrotnie wyjechaliśmy gdzieś tam w Polskę na jakieś tam obozy TSKŻ-u. Byłem na dwóch, jeden gdzieś tam w górach, nie pamiętam dokładnie, czy też Szklarska Poręba, gdzieś te okolice. Drugi był gdzieś nad morzem. No i tak to było. Także to było czysto towarzyskie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o moją, że tak powiem, tożsamość żydowską, owszem, wiedziałem, że jestem pochodzenia żydowskiego i wiedziałem, że mam być z tego dumny. Ale tak naprawdę to moja żydowskość polegała na tym, że byłem pokoleniem, które nigdy nie poznało swoich dziadków i babci. I to nas łączyło. Tych wszystkich znajomych z klubu Babel to byli ludzie, których rodzice często właśnie jakoś przeżyli wojnę właśnie poza Polską, albo jakoś nie wiadomo jak. No bo to, że prawda, przeżywali w Polsce, to często było związane z jakimiś straszliwymi traumami. Z jakimś niesamowitym wstydem może. Coś musiał zrobić, żeby przeżyć, a jego najbliżsi nie przeżyli. I tak dalej, i tak dalej. W tym względzie w jakimś sensie hitlerowcy zwyciężyli, że napiętnowali wielu z tych, którzy przeżyli wojnę straszliwą traumą. Czy to się przenosiło wtedy na Pana? No to się przenosiło tym, że było tabu. Że się nie rozmawiało o Holokauście w tym środowisku. To było zbyt straszne. To było związane z rozszarpaniem rodziny, najbliższych. Ale ja sobie nawet wtedy z tego nawet nie zdawałem sprawy. Z tego zdaję sobie sprawę dzisiaj, prawda? W miarę jak się starzejemy, to zaczynamy coraz lepiej rozumieć naszych rodziców, prawda? Także nie. Także dla mnie to był ten moment tej tożsamości żydowskiej, to na tym polegał. Natomiast jeśli chodzi o moment religijny, prawda, ta tradycyjna tożsamość, sama istota tożsamości żydowskiej, to nie, ja zawsze byłem, że tak powiem, agnostykiem od najmłodszych lat i po prostu tylko się w tym w ciągu życia mojego utwierdziłem, prawda. Także już tutaj jestem oderwany od wszelkich tych rytuałów, obyczajów i tak dalej, tradycyjnych.
Jakkolwiek na stare lata człowiek staje się zainteresowany, jak teraz na przykład tłumaczę rozmaite teksty dotyczące, prawda, historii Żydów, to owszem, pochylam się nad tym zainteresowaniem. Moja mama przed śmiercią, to jest istotny moment a propos tożsamości żydowskiej. Otóż moja mama przed śmiercią, kiedy miała już 93 lata i głowa już była gdzie indziej, zaczęła do mnie mówić po żydowsku. Opowiadała mi trochę po polsku, trochę po żydowsku, trochę mnie mieszała z znajomymi ze swojego dzieciństwa. Ja potrafiłem rozpoznać, że mówi idisz po wydźwięku, ale nie znam tego języka. A wiedział pan, że pan, no pewnie wiedział pan, słyszał kiedykolwiek pana mamę wcześniej mówiącą jidysz? Były jakieś takie momenty, gdzie gdzieś tam z kimś coś tamtego, ale nie, zasadniczo nie. Incydenty. Moja mama, w odróżnieniu od mojego ojca, który pochodził z rodziny już zasymilowanej z poprzedniego pokolenia, to pochodziła z bardzo tradycyjnej rodziny żydowskiej i mój dziadek od strony mamy to był rezakiem. Oboje z Warszawy? Tak, oboje z Warszawy. A gdzie mieszkali przed wojną? Pan wie? To znaczy wiem, że mieszkali gdzieś w okolicach ulicy Chłodnej, ale dokładnie gdzie nie wiem. Ja pamiętam mój stryj, to znaczy brat mojego ojca, pokazywał mi kiedyś jedno zdjęcie, które przetrwało sprzed wojny, gdzie jego rodzice, czyli moi dziadkowie, stoją na balkonie, właśnie przy ulicy Chłodnej. Ale który budynek, nie wiem. Czy w ogóle ten budynek się zachował? Prawdopodobnie nie, bo przecież całe getto zostało zmielone. Także... A jak się mama nazywała i z domu? Nazwisko? Zildenberg. A na imię? Izabela. Bella. I została Bella. Została, to znaczy już nie była Bella, tylko była Izabela. Po wojnie rodzice nie zmieniali nazwiska? Nie zmieniali. No nie, no było Bibrowski, to po co zmieniać? Ale proszę zwrócić uwagę, mój ojciec był Mieczysław, a ja Władysław. Także była dbałość o to, żebyśmy byli bardzo polscy. I to prawdopodobnie bardziej wynikało, moje imię wynikało bardziej z sugestii ojca, aniżeli mamy. Także tak to było. No i... Ale w domu obchodzili państwo, nie mówię, że religijne, ale no, nie. Jakieś nawet elementy czasem nie. jakieś, czy kompletnie no. Nic. Absolutnie. Ale związek z TSKŻ-em ścisły, tak? Bo pan mówi kolonie i tak dalej. Tak, to ja, ale to nie dzięki moim rodzicom, czy dzięki mojemu domowi, tylko dzięki znajomości z kolegą z czasów szkolnych, z ławy szkolnej, bo w sensie absolutnie dosłownym, bo wspólnie siedzieliśmy przy tej samej ławce, to był Edek Gilert. Edka Gilerta poznałem właśnie po powrocie, aha, bo jeszcze mój ojciec był dziennikarzem przez jakiś czas w Jugosławii, właśnie w czasach popaździernikowych i wiązał z tym wielkie nadzieje, bo wiadomo, że Jugosławia wtedy, Tito i tak dalej, to był anty-Stalin i te rzeczy i tak dalej.
Ojciec tam wtedy był na placówce i ja przez kilka lat byłem w Jugosławii, chodziłem do serbskiej szkoły. Kiedy wróciłem do Polski, znałem serbski lepiej niż polski. No i wtedy zacząłem w 9. klasie. W klasie, w której o dziwo było dość sporo nas pochodzenia żydowskiego, bo nie tylko Edek Gillert, ale także Edek Wander, tam był jeszcze, było jeszcze paru innych kolegów, którzy byli pochodzenia żydowskiego. I to właśnie tam, to właśnie poprzez Edka był kontakt z TSKŻ-em i tak dalej. I która to była, gdzie była ta szkoła? To była szkoła imienia Marii Konopnickiej, 42, na Mokotowie, na Madalińskiego. Wiktorskiej? Róg Wiktorskiej tam? Na Madalińskiego, nie. Na Róg Wiktorskiej? Róg Wiktorskiej to nie, mi się... Madalińskiego nie. Okay. Nie, na Madalińskiego. Ja chodziłem do szkoły podstawowej TPD numer 3, to rzeczywiście było gdzieś tam daleko przy Wiktorskiej. Ale to była inna szkoła, a tutaj to było, tutaj na Madalińskiego naprzeciwko szpitala położniczego. I do liceum to Rejtan? Proszę? Liceum. Rejtan? A nie, to mówię, to na Madalińskiego. A pan do jakiego liceum chodził? No właśnie tam. Tam, aha, to tam jest Bo jak ja już wróciłem z Jugosławii, to już poszedłem do liceum, do 9. klasy. Do 9. klasy na Madalińskiego i tam skończyłem szkołę średnią. Rejtan to było naprzeciwko, prawie że naprzeciwko domu mojego, bo ja mieszkałem na Odolańskiej, w tym domu papu, pomiędzy Odolańską a Wiktorską. To Rejtan był trochę dalej, ale ja nie do Rejtana. Pomiędzy Odolańską... Tak, tam jest taki budynek i ten budynek to był budynkiem papu w owym czasie. I tam właśnie dziennikarze papu, zresztą nie tylko, no także artyści i tak dalej mieszkali w latach 50., 60. To bliżej, to gdzieś tam Bałuckiego, czy gdzieś tam... To jest Odolańska to jest od Pławskiej odchodzi, Odolańska, później następna odchodzi Wiktorska i ten budynek jest w poprzek pomiędzy Odolańską i Wiktorską. A później tam dalej jest jak gdyby taki skład, który kiedyś był, a teraz tam porobili kawiarnię, nie wiadomo co. Ten budynek dalej jest, został odnowiony i tak dalej. Bo wie pan, ja tylko tak pytam, bo ja na Bałuckiego 27. To niedaleko. Mieszkania, tak, to jest pomiędzy Dąbrowskiego, dawno Szustra. Tak, no to niedaleko, no właśnie to są bliska okolice, takie. Także tam właśnie to była moja szkoła średnia i rzeczywiście tam było sporo. No, proporcjonalnie rzecz biorąc w stosunku do, że tak powiem, liczby Żydów w Polsce, to było dużo ich w tej szkole. Nie wiem, może dlatego, że to był Mokotów, może dlatego, że i tak dalej. No. Przepraszam, że zadam to pytanie, ale zresztą nie wiem, może nie przepraszam. Każde pytanie można zadać, śmiało. Czy pan doświadczał antysemityzmu w Polsce przed 68 rokiem? I czy pan doświadczył w 68 roku? Więc zasadniczo nie, ale były jakieś takie epizody, że gdzieś ktoś powiedział coś tam o Żydach, coś tam użył słowa ty Żydzie, nie do mnie nawet, tylko przy mnie. Ten Żyd jakiś, po prostu jako uwłaczającego słowa. Już gorzej nie można kogoś określić niż ty Żydzie. Tak, to widziałem, ale to nie dotyczyło mnie. Natomiast był taki epizod, zresztą dosyć zabawny, właśnie wracałem z TSKŻ-u, z leciutka podchmielony, bo tam zdarzało się, że piliśmy wino.
do domu i to właśnie był ten okres 67, to już było po wojnie sześciodniowej. Po wojnie sześciodniowej, bo to się wtedy zaczęła cała ta afera. I nawet myśmy mieli tam pogadankę, były redaktor polityki, jak on się nazywał, przyszedł wtedy i jak on się nazywał, cholera, no pamięta pan redaktora polityki, który był Rakowski, Mieczysław Rakowski. Więc on przyszedł do TSKZ-u, bo tam między innymi był kabaret, a między innymi było to, że co tydzień jakaś znana postać z najwszelakszych dziedzin przychodziła. Czy to był muzyk, czy polityk, czy redaktor, czy naukowiec, nie wiadomo, różnie. Przychodzili pogadać na pogadankę. No i akurat przyszedł Rakowski na pogadankę i właśnie tu była wojna sześciodniowa, no i w związku z tym były pytania, w związku z tym i Rakowski zachowywał się bardzo tak z naszego punktu widzenia okej. Mimo że jak gdyby, prawda, ale on zawsze reprezentował tą stronę rewizjonistyczną, a oczywiście kiedy doszło do tego w tej wojnie między Gomułką a Moczarem i tak dalej, no to Rakowski był oczywiście przeciwko, antymoczarowski zdecydowanie. Także w jakiś taki sposób wyraził swoje wsparcie, tak nie do końca oczywiście polityczny był, ale jednak właśnie wtedy, kiedy był w klubie. No więc nie wiem, czy to nie było akurat po tym wieczorze, ale po którymś tam wieczorze ja wracałem do domu i tam na Marszałkowskiej jak gdyby starałem się złapać taksówkę, no i tak trochę wyszedłem na ulicę, zatrzymał się wóz policyjny. Zamiast taksówki zatrzymałem wóz policyjny. Wyszli policjanci, żeby mnie wylegitymować, bo nie wiem, czy ja wyszedłem na ulicę za bardzo, czy coś takiego. I czym ja się wylegitymowałem? Wylegitymowałem się legitymacją TSKZ-u. Bo akurat to mi wyszło z kieszeni. W zamian za co zostałem wzięty na izbę wytrzeźwień, zostałem położony na plecach, przywiązany odpowiednimi pętlami do łóżka i tak leżąc w ten sposób spędziłem noc w izbie wytrzeźwień. Następnego dnia mnie wypuścili, kazali jeszcze zapłacić bardzo wysoką karę i tyle. Przypuszczam, że to było związane z legitymacją, bo pijany nie byłem. Taka przygoda. Ale nie. Ja już parę razy starałem się podkreślić, że właśnie na odwrót. Moi najbliżsi znajomi i tak dalej, kiedy były wypadki marcowe i tak dalej, to raczej mnie wspierali. Albo byli tak bardziej obojętni, albo mnie wspierali. Ale teraz sobie przypominam w tym momencie taki epizod, kiedy byłem na autostopie z jakimś tam chłopakiem ze studiów. To jest gdzieś tam 63, 4 rok, kiedy jestem na studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki i się pokłóciliśmy, bo jemu coś tam, on o Żydach zaczął coś tam gadać, nawijać. No to ja mu, jak to? No i skończyło się na tym, że po prostu się rozstaliśmy. Także był taki moment. No. A w 1968 roku, kiedy się ta kampania rozkręca antysemicka, pan czuje, że to jest skierowane przeciwko panu? No, czy ja czuję, że to jest skierowane przeciwko mnie osobiście? Nie, to nie jest skierowane przeciwko mnie osobiście, ale to jest ohydna kampania antysemicka, która, ja to świetnie rozumiem, cała nasza rodzina to świetnie rozumie, że to jest sposób na to, aby władze zyskały sobie poparcie ludu polskiego.
bo w opinii tych władz, które prowadzą tą kampanię, lud polski jest antysemicki. Zaczniemy krzyczeć, żeby syjoniści do Syjonu i tak dalej, to pozyskamy sobie trochę lud polski. To tego jestem świadom, że to jest po to robione. I że świadom jestem tego, że to jest rozgrywka między Moczarem a Gomułką, gdzie Gomułka próbuje przejąć Moczara, używając jego metod. Wtedy pan tak samo o tym myślał? Tak. Mamy pełną świadomość. Ale co pan, na ile pan myślał, że to jest właśnie ta rozgrywka między Moczarem, tam Gomułką, a na ile to jest jednak możliwe i podchwytywane przez polskie społeczeństwo? Teraz tak, to, że ja tak to rozumiałem, to po części wynikało z rodziny, no bo wiadomo, ojciec i tak dalej, który już od wielu lat, prawda, główkuje nad tym, jak tu tam i jest bardzo dobrze politycznie zorientowany w tych wszystkich sprawach, no to rozmawia ze swoimi znajomymi i tak dalej, i tak dalej. No przecież ja siłą rzeczy muszę tu to i owo usłyszeć, tak? Więc to jest jedna sprawa. Do jakiego stopnia polskie społeczeństwo jak gdyby przejęło tą sprawę? No nie wiem, przypuszczam, że jakaś część polskiego społeczeństwa owszem, była i nadal jest antysemicka. Przecież żyjemy w kraju bardzo wielu, że tak powiem, hierarchów Kościoła w sposób mniej lub bardziej, prawda, też. Że tam Jan Paweł się pochylił i tak dalej, no to jest inny temat. Ja uważam, że ta tradycja nadal istnieje, jakkolwiek sądzę, że zmienia się na lepsze. Uważam, że młode pokolenie też, no ale z drugiej strony, jak może być, żeby w tym kraju stawiać pomnik Dmowskiemu, który Żydów chciał wysyłać na Madagaskar? Jak to możliwe? Po Holokauście, że nie nastąpiło jakieś przebudzenie, żeby się tego wstydzić, tej hańby, że co roku organizowane są demonstracje narodowe, które się zaczynają pod tym pomnikiem, że mamy tych narodową demokrację, że mamy ten, jak gdyby odżywa nam ONR po Holokauście w tym kraju. To jest możliwe? Nawet niech to będzie mniejszość, nawet niech to będzie zdecydowana mniejszość, ale fakt, że tacy są, to mnie zdumiewa. A czy to ten antysemicki wymiar marca był dla pana wtedy zaskoczeniem? Czy był dla mnie zaskoczeniem? Że sprawy nabrały właśnie... No może był trochę zaskoczeniem, tak, no. Chyba tak. Już wiedzieliśmy, że prawda, komuna to jest wszystko pic na drążku i tak dalej, itp., itd., drętwa mowa. No ale jednak ta drętwa mowa nie obejmowała antysemityzmu. Częścią drętwej mowy był internacjonalizm jednak. Także to było trochę zaskakujące. I dlatego też był taki moment na samym początku tej kampanii, kiedy właśnie na przykład rodzice mi mówią, żebym wyjechał z Warszawy, póki się to nie ostudzi, że była obawa, no. Był strach, że cholera wie, do czego to doprowadzi. Przecież pokolenie moich rodziców to jest pokolenie Holokaustu. Wśród tych ludzi mógł być strach.
A Tak. mama gdzie pracowała wtedy? Mama przez wiele lat po powrocie do Polski pracowała jako tłumaczka, redaktorka, pisała też teksty, książka i wiedza. Specjalizowała się w rewolucji francuskiej. Na przykład zredagowała taką książkę o Saint-Simon i tak dalej. Ponieważ nie było papieru toaletowego w PRL-u często, więc za papier toaletowy w naszym domu służyły przebitki maszynowe, właśnie tych maszynopisów mamy. I ja na przykład o Robespierze dowiadywałem się z ułamków kartki, które czytałem siedząc na sedesie. A czy jeśli chodzi o ich sytuację zawodową, czy jakoś 68 rok się odbił na pracy rodziców? Oczywiście, w szczególności na pracy mojego stryja, który po prostu został zwolniony z pracy. Pracował w jakimś tam, w ministerstwie pracował jako, no tam, on był inżynierem z zawodu, także po wojnie przez kilka lat był w wojsku, mój stryj, ale później wrócił do inżynierii i pracował w ministerstwie energetyki, tym, którym zresztą zarządzał przez jakiś czas Gierek. Był ministrem. No i właśnie dla mojego stryja dojście Gierka do władzy to było jak gdyby oddech ulgi, że jednak obłęd nie zwyciężył. Także tak, to on ucierpiał na pewno, także moja stryjenka. Mój ojciec, ja nawet dokładnie nie wiem, co tam. On pracował, pracował jako dziennikarz, także nie wiem, jak go to naprawdę dotknęło. Dalej tam robił jakieś teksty, coś tam, nie wiem. A czym się zajmował, specjalizował w pracy dziennikarskiej? Specjalizował się w... No to znaczy pracował przez wiele lat, był jednym z redaktorów tak zwanego biuletynu specjalnego. Była taka publikacja, biuletyn specjalny. To był taki skoroszyt, jak gdyby zbity maszynopis. I zresztą było napisane pod czerwonym, prawda, nagłówkiem biuletyn specjalny. Było napisane, że tylko do użytku wewnętrznego, bla, bla, bla. I co to było? To były zasadniczo przedruki z prasy zachodniej. To było jak gdyby forum. Mój ojciec był jak gdyby założycielem forum. Zresztą później brał udział w założeniu forum. Jednym z jego Jonas, który później przez wiele lat był redaktorem, chyba nadal jest redaktorem The Warsaw Voice, to też brał w tym udział. To był jak gdyby podopieczny mojego ojca. No i dzięki temu mój ojciec miał świetną orientację w tym, co, prawda, w zachodniej prasie. To był jego zawód. Czytać teksty, które ogólnie były niedostępne dla polskiego społeczeństwa. I całe działania, knucia mojego ojca polegały na tym, jak zrobić, żeby ludowi polskiemu udostępnić te teksty, które ja tłumaczę. Bo on też tłumaczył? Nie, kto inny tłumaczył? Co? On tłumaczył? Tak, tłumaczył, redagował i tak dalej. No, brał w tym udział. Mój ojciec. No i to całe jego środowisko, to było środowisko właśnie takich, o których Słonimski kiedyś mówił, że oni z nami, my z nimi w szachy, a oni z nami w dupnika grają. Więc właśnie to. Ojciec należał do środowiska tych szachistów. Ojciec
Nie wyjeżdża z Polski. Nie wyjeżdża. Po trupie. Po jego trupie. A jak wyglądało jego... Zresztą on nie był zadowolony, że ja wyjeżdżałem. Nie. No ale wszyscy wyjechali, cała rodzina. No tak, ale on nie był zadowolony. Tak. On uważał, że z punktu widzenia moralnego należało pozostać. I co robić? No nie wiem. Ale... Pójść drogą michnikowską. Tak? Tak on uważał. I często rozmawialiście o tym, tak? Nie, w ogóle relacje w naszej rodzinie nie były najlepsze, ogólnie rzecz biorąc. Ale, czyli potem on już zostaje w Polsce do końca swojego życia. Zresztą mój stryj też zostaje i stryjenka też zostają w Polsce, nie wyjeżdżają. Tak. Ja wróciłem do Polski w 89, no to ojciec tu był. Ja wróciłem do tego domu mojego dzieciństwa, w którym on nadal mieszkał. Może pan opowiedzieć w takim razie, bo skończyliśmy na tym, że był pan w Australii, miał ten okres hipisowski, i co się potem dzieje? Potem się dzieje to, że powoli zaczynam z tego wychodzić, no, z tego trochę obłędu. No to było także związane może właśnie po części z tym zagubieniem, z tym poczuciem właśnie, to nie od razu, bo na początku, tak jak mówiłem, to była wielka przygoda, ale później po jakimś czasie to już przestało być przygodą i to było właśnie trochę takie zagubienie. Później zostałem nauczycielem, skończyłem studia, bo inżynieria to nie bardzo mi pasowała, nie chciałem. Skończyłem, przez jakiś czas próbowałem w filmie, nakręciłem jakiś film, ale właśnie to był ten czas, kiedy zacząłem trochę za bardzo nadużywać. Więc to tak jak gdyby się rozpłynęło. Później, kiedy zacząłem zbierać się do kupy, to zrobiłem studium nauczycielskie, później byłem nauczycielem w szkołach i tak trochę krążyłem po Australii, bo to tu, to tam byłem nauczycielem. W międzyczasie pojechałem do Izraela i byłem w Izraelu 2 razy, bo też były podróże po Azji i tak dalej, takie włóczenie się. Ale w Australii, jeśli chodzi o moją karierę zawodową, to byłem nauczycielem. I jaka specjalność? Czego uczyłem? Tak. Uczyłem matematyki, ale także uczyłem także studia medialne, bo trochę filmem się interesowałem i tak dalej. Ale zasadniczo to po wyniku tego, że byłem inżynierem, no to oczywiście matematyka i nauki, że tak powiem, fizyka i tak dalej. Szkoła średnia. A ten film, który pan zrobił, to co to był za film? To była taka sobie etiuda, od 2 znajomych i jak tam jeden drugiemu próbuje pomóc znaleźć dziewczynę. Bo jeden jest dobry w te klocki, a drugi jest słaby. Także to był trochę autobiograficzny film. No bo oczywiście ja byłem ten słaby. Tak, no i to był taki filmik, który też trochę moja starsza siostra mi pomogła, bo tam znała aktorów takiego teatru studenckiego i to właśnie oni, ci aktorzy, byli, że tak powiem, obsadą tego filmu. Poza tym wtedy Teplitz przyjechał do Australii, Teodor Teplitz, który był wcześniej, prawda, rektorem szkoły filmowej w Łodzi i on właśnie, on był dyrektorem pierwszej szkoły filmowej odradzającego się australijskiego kina. Także on mi później zaproponował, żebym pojechał do Adelaidy, do tej Instytutu
Instytutu Filmowego, który właśnie powstał wtedy. No ale miałem znajomych, tych przyjaciół w Melbourne. Nie chciałem po raz kolejny odrywać się i zaczynać jak gdyby w mieście, w którym nikogo nie znam. Także odmówiłem Teplicowi tej propozycji. A to była bardzo dobra propozycja. Bo mówił pan, że też o kompleksie... Trochę za dużo gadam, Nie. to może zbyt tak osobiście. Nie no, to jest najciekawsze. Pan mówił też o tym kontekście kompleksie latarnika. Latarnika, no tak, no o tym mówię, o tego, który jest oderwany, ale ja przypuszczam, że cóż, w moim przypadku to było także związane z tym, że ten kompleks latarnika to może siedział w mojej psychice jako ja, niezależnie od tego, czy w Polsce, czy w Australii, czy gdziekolwiek indziej. Niektórzy mają takie rozmaite problemy natury i tak dalej. A pan mówił, że pan do Izraela i tak wyjechał. Tak. Po co pan wyjeżdżał? Bo pan w kibucu... No po części właśnie po to, żeby znowu znaleźć ten korzeń. Wie pan, może ja należałem do tych ludzi, którzy mają problem polegający na to, że są zbyt zachłanni intymności, zbliżenia, że za bardzo pragną tych przyjaciół. I to natychmiast. To był mój problem osobisty, prawda? No, ale, Także łatwo w tym kontekście, prawda, problemy osobiste przerzucić na jak gdyby jakieś tam ogólno, prawda, społeczne problemy. No, jedno z drugim jakoś się wiązało oczywiście. Także i to była też przyczyna, dla której, prawda, pojechałem po tych kilku latach w Australii, kiedy czułem, że jednak tam nie zakorzeniłem się, a może się zakorzenię w tym Izraelu. No i znowu ten Izrael rozczarował trochę tego, który miał prawdopodobnie zbyt nadmierne oczekiwania. Tak bym to ujął, patrząc mędrca okiem. I kiedy pan otrzymał australijskie obywatelstwo, tak? Tak, oczywiście, to był automat. Po 3 latach. Po 3 latach na bezpaństwowcu, ale to już było z góry. To już wiadomo było, że tak będzie i tak było. A pamięta pan moment, kiedy pan zrzekał się, oddawał polski dowód i dostawał dokument podróży? Nie do końca to pamiętam, powiem szczerze, jak to było w tym nurcie zdarzeń. Pamiętam, że starałem się nawet zachować ten dokument, ale jednak, ponieważ wielokrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania w związku z tym moim życiem, to te wszystkie rzeczy się pogubiły i ta flaga, którą bym tak chętnie wam tu teraz, bo nie tylko, że tam była gwiazda Dawida, prawda, na polskiej fladze, ale tam na dole były też nazwiska i imiona całej tej grupki. Niesamowita. To by była niesamowita pamiątka. No to byłaby, szkoda. No ale cóż. A może potem pan wraca do Australii? Skąd pan... Tak, z Izraela wracam do Australii. No i tam już zasadniczo mieszkam do 89 roku, kiedy to przyjeżdżam do Polski. Jeszcze wtedy zacząłem taką pracę doktorską na uniwersytecie w Townsville. I w trakcie robienia tej pracy ja przyjechałem tutaj nie z myślą o tym, że tutaj zostanę, tylko żeby odwiedzić ojca w Polsce, mamę w Danii i tak dalej. Ale dzieją się
takie rzeczy, że akurat wtedy, prawda, jest potrzeba, Polska, prawda, zaczyna przyjmować ludzi z Zachodu, Bank Światowy i tak dalej, itp., itd. i potrzebują tłumacza. A wtedy ludzi ze znajomością języka angielskiego tutaj nie było wielu, więc zacząłem tłumaczyć, no i to mnie wciągnęło. Między innymi tłumaczyłem parę razy Wałęsę, w spotkaniach właśnie z przybyszami, z dziennikarzami, akurat w tym wypadku to był dziennikarz z New York Timesa, ja już nie pamiętam jego nazwiska. No i tak dalej, i tak dalej. I to mnie wciągnęło. I tak powoli, więc i było dużo kontaktów i już mi się nie chciało wracać ani do tego, ani do tej pracy doktorskiej, ani do Australii. I zostałem. A poza tym jeszcze był czynnik, że rodzice, że mama. Będąc tutaj, ja mogłem do mamy jeździć, no co miesiąc, co 2 miesiące byłem w Danii, prawda? Żeby z mamą trochę pobyć. No, to było tu możliwe, natomiast z Australii to byłoby niemożliwe. No i to spowodowało, że tutaj zostałem. Mama nie chciała wrócić? Nie, mama nie chciała już wracać do Polski. Mamie to już... Ta Polska niestety, jak wielu Żydom tego pokolenia, już kojarzyła się z antysemityzmem. Dla pana nie było... pan nie miał żadnej takiej przeszkody? Czy miał pan jakieś opory do wracania do Polski? Nie. Super. Nie. 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 Jakkolwiek, jak mówię, uważam, że w Polsce antysemityzm nadal istnieje. Dlatego na przykład tutaj byłem w sprawie tej ulotki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ale z drugiej strony jest bardzo wielu Polaków, którzy absolutnie inaczej do tego podchodzą. No fakt, że jesteśmy tutaj, rozmawiamy, że jest ten Polin i tak dalej. I tutaj pracuje bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie mają chyba żydowskich korzeni. A jednak są zaangażowani. Nie wiem, pan ma żydowskie korzenie? No więc na przykład przypuszczam, że ogromna większość ludzi pracujących dla Polina nie ma żydowskich korzeni. No a jednak uważam, przypuszczam, jestem przekonany, że ci ludzie działają ze szczerego serca, tak? No, mam taką nadzieję. No. Jakby miał pan zrobić taki bilans emigracji, jakby co panu emigracja dała, co panu emigracja zabrała? No nie wiem, to trudno tak, to jest takie upraszczanie, prawda? Jak gdyby wchodzimy w dyskurs upraszczania. Nie, ja nie lubię wchodzić w dyskurs upraszczania. Także stawiam weto. Ale ogólnie powiem, no takie życie. Tak się potoczył mój los, takie życie. No i oczywiście, no. Ale czy to znowu bardzo wielu przecież Polaków wyemigrowało, parę milionów, po prostu do Anglii, do tego w ciągu ostatnich iluś tam lat i to nie wynikało z żadnych, prawda, jakichś tam przesłanek, jakiejś tam akcji antypolskiej czy cokolwiek. No i tak dalej, długo by o tym. Ale jak pan teraz, mieszkając tutaj w Polsce, czuje się emigrantem marcowym w jakimś sensie? No właśnie, kiedy przychodzi rocznica 50-lecia, to sobie o tym przypominam i tak dalej, i tak dalej. No więc w tym sensie tak, oczywiście. Oczywiście. I w tym sensie, że nigdy nie znałem moich dziadków ani babci. W tym sensie, prawda, jestem naznaczony Holokaustem. No i pamiętam o moich rodzicach i tak dalej. No to w tym sensie.
jest ciąg dalszy. Ja teraz mam rodzinę, mam żonę, mam małe dziecko, bo to jest, prawda, późno się to wszystko zaczęło, ale jednak, prawda, mam chłopca, który ma 13 lat niebawem i który ma na imię Beniamin. Beniamin, bo to jest takie, prawda, biblijne imię, trochę. I na pewno on wie i będzie wiedział więcej na temat jego dziadków. Zachowuje rozmaite papiery po rodzicach i tak dalej itp. No, tak to wygląda. Także tyle na ten temat, jeśli chodzi o historię mówioną. No. Bo mówi Pan, że Pan teraz się skłania jakoś... Znaczy ja prywatnie powiem to na marginesie, że ja wcale nie uważam, że judaizm musi być jądrem żydowskości. Przed wojną też byli Żydzi niereligijni. No oczywiście. I to całkiem było normalne. No były rozmaite partie. Były rozmaite partie. Ja jeszcze dodam tutaj, że w ogóle Izrael jako państwo w dużym stopniu powstał w wyniku działania partii, które były w swojej istocie socjalistyczne. Bardzo wielu wczesnych kibucników Izraela to byli socjaliści żydowscy. Sam pomysł kibucu to był socjalistyczny. Prawda, wspólnie, nawet pieniędzy nie ma, jest wspólna kasa na zewnątrz, ale tutaj między nami nie ma kasy i tak dalej itp. To był kibuc. To później to wszystko jak gdyby poszło coraz bardziej w niepamięć, ale tak było. No, były kibuce bardziej religijne, ale było też bardzo dużo kibuców zupełnie świeckich. I taki był że tak powiem, początki Izraela, bunt, partia socjalistyczna. No tak. I tak dalej, i tak dalej. Bo Pan wspomniał, że Pan teraz się skłania jakoś ku religii. Nie, no to znaczy w sensie tej tradycji i tak dalej, no jak gdyby nie w sensie, że nagle mnie ogarniają uczucia religijne, ale szacunku dla tej tradycji, dla tego narodu i tak dalej itp. itd., który tyle przecierpiał przez wieki. Bo jakby nie był oskarżany o rozmaite mordy rytualne, prawda, mamy tą wystawę w tej chwili, to żadnych mordów rytualnych naród Izraela nie popełniał przez wieki. I był, że tak powiem, że tak powiem, wzorcem międzynarodowości. Bo byli i tutaj, i tam, i owam, i tak dalej. Może też dlatego byli nielubiani, bo nie byli zbyt patriotycznie nastawieni. Dotyczące tych miasteczek rozmaitych na Ukrainie i Białorusi. Właśnie chyba to były teksty dla Polinu robiłem, chyba dla Virtual Shtetl. No to już z nich wynika, że właśnie ten okres rozkwitu, takiego spokojnego rozwoju i tak dalej, to był właśnie XIX wiek. Pozytywizm, gdzie także biznesy rozmaite, małe, duże, wielkie, rozmaite tam, prawda, skrzypki na dachu i tak dalej itp. No to był ten czas. I to był czas stosunkowo dobry
dla Żydów i takiej no, spokojnych więzi z lokalną ludnością. Jakkolwiek były, prawda, dowiadujemy się, tu był jakieś prawda, rozruchy i tak dalej, pogromy zdarzały się, ale ogólnie rzecz biorąc to nie były takie złe czasy, zważywszy ogólnie całą historię tego narodu. Natomiast później I wojna światowa, później komuna, która zajmuje te tereny, a później wojna polsko-bolszewicka i później, prawda, nowa władza, prawda, te starcia między, prawda, Dmowski z jednej strony, prawda, Piłsudski z drugiej, no to Żydom się dostawało. I stąd, myśli pan, że stąd też zainteresowanie pana rodziców Polską Partią Komunistyczną, tak? No przypuszczam, że owszem, ta inteligencja żydowska, ta zasymilowana inteligencja żydowska, którą ciągnęło do komunizmu przed wojną, to bez wątpienia była motywowana tymi hasłami. Byli naiwni. Wolność, równość, braterstwo, internacjonalizm. Jak mogły te hasła nie apelować do tych ludzi, którzy z drugiej strony są ciągle atakowani przez antysemitów? No tak, ale czy w tym studenckim 68 roku też nie o to chodziło tak de facto, tak? No jest pewnego rodzaju społeczna niesprawiedliwość, na którą w jakiś sposób... No to o tym mówiliśmy. O to chodziło władzy, żeby sobie pozyskać lud antysemickimi hasłami. Ja przypuszczam, że władza przesadzała ze swoją opinią na temat polskiego antysemityzmu. Tak pan sądzi? Sądzę, że trochę tak. Sądzę, że władza antysemityzmem nie zwyciężyła, nie pokonała tego swojego, prawda, komunizmu, tej komunichości, że tak powiem. Nie zatarła swoją komunichość tym, że wspiera antysemityzm, bo może takie miała nadzieję. Tak, możliwe. No. Tak. No bo niby po co? Niby po co nagle, ni stąd, ni zowąd walić w to syjoniści do Syjonu? No po co? Po to, żeby temu urwać stołek, żeby kto inny go zajął? A nie sądzi pan, że tak naprawdę po prostu Gomułka, przecież on musiał to stopować. Czy nie było tak, że Gomułka jakby to, co się stało, przerosło jakby jego oczekiwania. Tak. To było tak podchwycone, że to jednak zaczęło rozbijać w ogóle cały... No może i przerosło jego oczekiwania. Może i przerosło jego. Się jakby To była trudna rozrywka, bo on miał Moczara. Moczar i całe to towarzystwo, prawda, tych partyzantów, patriotów, którzy na pewno byli antysemitami, albo może nawet nie antysemitami, tylko cynikami politycznymi, którzy wykorzystać chcieli antysemityzm. Czy oni w głębi duszy byli naprawdę antysemitami? Nie wiem. Jeden może tak, drugi nie. To była polityka. Antysemityzm to było narzędzie w rękach tych ludzi. Chciałbym jeszcze zapytać, bo pan mi w mailu napisał, że pan był jedną z pierwszych osób, które odzyskało obywatelstwo. Jak to wyglądało? Ja muszę przyznać, że ja byłem jednym z tych,
którzy tak wcześnie wrócili, że jeszcze musieli składać podanie. Tak się zbroczyłem. Tak się zbroczyłem. Wstyd. Ja złożyłem podanie z prośbą o to, żeby mi zwrócono moje polskie obywatelstwo. Jakiś czas później już nie trzeba było składać próśb. Ale wie pan, że teraz znowu chyba trzeba, z tego co się orientuje. Że co? Ale teraz? Że teraz ktoś, kto wyjechał na dokumencie podróży, jeżeli chce wrócić do Polski, to musi złożyć prośbę o to, żeby mu przywrócono polskie obywatelstwo? Może nie tyle prośbę, ale trzeba wypełnić formularz, gdzie jest napisane, gdzie są punkty, dlaczego jakby nie posiada pan tego obywatelstwa, bo zostałem pozbawiony tego obywatelstwa i teraz dlaczego? Tam trzeba zaznaczyć, z jakich powodów, tak? No, to, zrzeczenie się. No dobrze, to rozumiem, że po prostu informacja, że to nie jest prośba. To znaczy... No, wie pan, to różnie wie pan, że różni do tego różną wagę przywiązują. No ja rozumiem. Powiedzą, nie, no ogólnie ja pamiętam, że było tak, że jak nieco później, to wystarczyło po prostu podać imię i nazwisko, oni sprawdzali, aha, wyjechałeś na dokumencie podróżny, jesteś Polakiem, kropka. Znaczy, że de facto nie było utraty obywatelstwa. Że nie było utraty obywatelstwa, bo uznano, że ten cały sposób, w jaki wyemigrowałem, było nielegalne. Ale kiedy ja wróciłem, to jeszcze jak gdyby to było legalne i w związku z tym złożyłem prośbę, no i prośba została, że tak powiem, uwzględniona. I otrzymałem z powrotem polskie obywatelstwo. A cały ten proces odbył się bez problemu? Bez problemu, tak. To była czysta formalność. Ale miałem takie poczucie trochę, że do cholery jeszcze mam ich prosić. To oni powinni mnie prosić, błagać o litość i prosić o przebaczenie. No tak. Co pana zdaniem, jaką lekcję pana zdaniem, bo my mówimy o tym, że w programie marcowym w przyszłym roku, Muzeum Polin i tak dalej, jaką lekcję z tego marca powinno współcześnie wyciągnąć polskie społeczeństwo? No, po pierwsze, ja uważam, że warto by się pochylić nad samym mechanizmem politycznym marca, nad tym wykorzystaniem Żyda, prawda? Tworzenie klimatu nienawiści po to, żeby zyskać jakieś tam polityczne cele, żeby rozumieć te machinacje lepiej, jak gdyby przykład, jeden z wielu w historii tych machinacji. To jest jedno. No i taki moment zadumy. Czy i do jakiego stopnia jeszcze w Polsce, w kraju, w którym był Holokaust, który powinien być no, ze wszystkich krajów świata najbardziej wrażliwy na to, co antysemityzm znaczy i jakie mogą być jego skutki. No, żeby właśnie jak gdyby jeszcze raz się pochylić nad tym tematem, przemyśleć, i żeby Polska się absolutnie z tego wyzwoliła i świeciła przykładem tolerancji. Teraz mamy problem z uchodźcami. No niedawno, prawda, tam jakiś tekst, nieważne, bo tam robię takie teksty dla Press Europe. Jest taka strona, prawda, gdzie są tłumaczone teksty z wielu języków, na wiele języków, także wystarczy kliknąć. Ale teraz to już umiera, bo Unia Europejska przestała na to łożyć pieniądze. W każdym razie w związku z tym tam były takie teksty
na te tematy. Właśnie. Ale jakie jest Pana zdanie? Proszę? Jakie jest Pana zdanie odnośnie tej dyskusji, no polskiej dyskusji dotyczącej imigrantów? No moim zdaniem właśnie ja napisałem tak wtedy w tym tekście, że Holokaust ziścił marzenie Dmowskiego, Polski bez Żydów, stosując metody, które wykraczały daleko poza wyobraźnię pana Dmowskiego i przedwojennej narodowej demokracji. Ale taki efekt osiągnęliśmy. I że wielu Polaków, wydaje mi się, są zadowoleni z tego efektu, co wyrażają swoim stosunkiem do imigrantów. To, że Polska teraz, która jest jednym z najbardziej monoetnicznych krajów Europy, jest tak zdecydowanie antyemigrancka, jest jak gdyby razem z Węgrami, prawda, stanowimy przykład antyimigranckiej postawy, no to ja bardzo przepraszam, ale to mi się źle kojarzy. I to jest kraj, który, prawda, na którego sztandarach było za wolność waszą i naszą. Nie bądźmy hipokrytami. Pamiętajmy o tym, że to nie są islamiści, którzy uciekają od tej pożogi wojny. Tylko to są rodziny ludzi, których najbliższych już pomordowano, których domy wypalono i tak dalej. No, trochę wrażliwości. I nie bójmy się tak bardzo tego obcego,